Patrzcie na to. Marcin, a co tu się stało? Idziemy do szopki. A już teraz oficjalnie witam Was serdecznie w tym przykrym dla mnie okrutnie odcinku. Słuchajcie, co się stanęło. Jak widzicie, na stole leży część Renaty. A stało się to, patrzcie, widzicie to? To jest, jak widzieliście, lewy, tylny róg zderzaka. No, znaczy osłony, powiedzmy, nie zderzaka, osłony karoserii, który rozpierdzieliła moja żona. Otóż i ona. Powiedz, co zrobiłaś. Ja tylko I zahaczyłam. zostaw te pieprzone pędzelki. Tylko zahaczyłam. 2 dni się nie odzywałem do niej. A zaraz wam powiem, co się stało. To tylko samochód. To mnie gówno obchodzi. Ale czym zahaczyła? Już chyba wiecie czym. Jeśli ty nie masz się z czego śmiać. Kara Nic musi się być nie stało. i kara będzie. Nic się nie stało. No. Umyłam auto i nawet wgniotki nie ma. Zahaczyła białą perłą, słuchajcie, z tyłu. Nie pokażę wam teraz, bo stoi przy krzakach, tak, że nie będę tam nurkował w krzakach, pokażę wam przy okazji. Nic nie widać. Się nie wtrąca i się nie tłumacz. Na całe szczęście nic się nie stało. Ale prawie zawał dostałem zeszłym z tego świata. Połamała mi tylko nadkole delikatnie. Plastikowe, to wiecie, co jest z tyłu. Na całe szczęście. Bo już by było koniec o Marcinie, już by nie było kanału, nic. Już się nie ma z czego śmiać. Teraz będziemy to naprawiać. I to stało się w dzień, w którym mieliśmy jechać do komisu stawić Renatę. Nie, klątwa Renaty. Ja wiem, to ty wyjeżdżałaś, Renata cofnęła do tyłu. Specjalnie. No. Specjalnie, słuchajcie. To tak musiało być. Ale słuchajcie, to jest kurde, normalnie. Powiem teraz historię swojego życia. I to też ty byłaś. Jak sprzedawałem Mercedesa, też byłaś? Słuchajcie, pierwszy samochód, który sprzedawałem, Mercedes 190, który taką klątwą był objęty. Wszystko cacy elegancko było. Tylko nie tak, żeby brzuch mi był wyżej trochę. Chociaż tak sobie wytnę. Wszystko było cacy elegancko do dnia sprzedaży. Gościu, pamiętasz, on mi czy mógłbym z nim pojechać? On był chyba ze Stargardu? Nie wiem, Czy ja w mógłbym pracy odstawić mu samochód i on mnie odwiezie z powrotem? Ja mówię, nie ma problemu. No to wsiadłem w samochód, jadę. Słuchajcie, zaczął gasnąć, kurczę. Co, nogę z gazu, przyświata, gaz. Nie było, pamiętasz tak? Nie było tak. Mówię, co się dzieje, kurczę, nie? No wiedziałem, to leciwy samochód, ale wszystko było sprawne. No i słuchajcie, dojeżdżając już do Stargardu, ja na hamulec w podłogę wpada, już hamulcu zero, mówię, kuźwa, no nie wierzę. No on się nie chce sprzedać. On był w rodzinie od chyba też 10 lat. Mój ojciec go kupował jeszcze, tego Mercedesa. Ty mówię, no samochód, kurde, nie chce się z nami rozstać. Następna sprawa, słynna czerwona perełka, którą pamiętacie, pewnie pamiętasz, nie? Pojechaliśmy właśnie oglądać te dzieło sztuki Renata Renault, francuskie cudo świata. I co? Jedziemy do tego komisu, też w Stargardzie, słuchajcie, to było. To jest coś, jakaś klątwa. Jedziemy i nie? Przy którejś prędkości, pamiętasz? Zaczęło coś walić. Mówię, no co jest grane, wszystko było dobrze, nie? No ale dojechaliśmy, sprzedaliśmy. Wzięliśmy to, już mówię, ten cud techniki, ten tutaj niebieski, elegancki, super. No i co? I teraz tego chcemy sprzedać. Ile to było? 2 godziny mieliśmy jechać do komisu, nie? Telefon od żony, słuchaj, zabijesz mnie. No. Myślałem, że przez telefon zabiję, no ale nieważne. No i takie właśnie są takie cuda. Samochody się nie chcą ze mną rozstać. No niestety nasz związek z Renatą się już rozstał. Mam już nową kochankę. No, żona nie słucha, żona toleruje zresztą. On z nią śpi. Ona lubi bigamię, także... No, śpię, już 3 razy już spałem z nią, o tak, można powiedzieć. No. Dobra, ale wy tu gadu, trzeba to naprawić. No i dobra, uszkodzenia jak wyglądają, słuchajcie, tak widzicie. To było w samochodzie w ten oto sposób. Trafik stał o tak, a żona po prostu wyjeżdżała przodem. Setki razy już wyjeżdżała spod garażu, także amatorem nie jest, no ale... I wyjeżdżając tak, zahaczyła prawą stroną, tuż na nadkolu. Ja wam pokażę w późniejszych materiałach, jak wyjadę gdzieś, to będziecie widzieć. Pokażę wam. I tutaj zahaczyła tak, no i to pękło, tu się zarysowało, ale cud, że kurczę, perełce się nic nie stało białej. Ale wiecie co? To już było tutaj łatane, jak widzicie, klejone jakoś amatorsko. No i co? Zaraz to naprawimy, no co? Nie będę kupował nowego. A naprawimy to tak w oto sposób, że tu się ładnie połączy, tu damy tasiemkę, łach, przytrzymamy to. A tu z tyłu, ja już sobie pozwoliłem to, słuchajcie, wyczyścić, wyskrobać.
Tutaj skleimy to na takie cudo. Kiedyś kupiłem, słuchajcie, żywicę poliestrową. Nigdy tego nie używałem. Plus do tego oczywiście mata waty szklanej. Wkleję to tutaj i będzie trzymać. Jest to ABS, więc żywica doskonale się do tego klei. Gorzej jakby to był polipropylen albo polietylen, ale do ABS-u jak najbardziej się to nada, więc działamy. Dobra, pierwsze co, słuchajcie, to sobie to tasiemką skleję. Generalnie to ja już to sklejałem, tylko rozkleiłem, żeby wam pokazać. Początkowo chciałem to robić, nie miałem ochoty w ogóle kręcić, no ależ mi przeszło, delikatnie mówiąc. Więc sobie tak skleimy. O, jest ładnie. Teraz ładnie naciągniemy. O. I już trzyma, żeby nie puściło. Do krawędzi też naciągniemy mocno, o, żeby ściągało. Jest ok, nie? Jest na równiutko. Dobra, teraz zrobimy sobie jakieś łoże, żeby to tak stało jakoś, bo się to przewraca. Zaraz tutaj, proszę bardzo, cyk, fuch. No chodź, chodź, patrz, co żeś narobiła. Jezu, co ten chce ode mnie? Tak ustabilizowałem. To już sobie dociąłem tak wcześniej. Takie oto cudo. To teraz posmarujemy żywicą, przykleimy i koniec. No i po sprawie. Zawsze lubiłem zapach tej żywicy. Dobra, wlejemy tu trochę. I teraz tak, tutaj mam utwardzacz. Czymś merdać, kurde, coś do merdania trzeba znaleźć. 3%, ile to będzie 3%? Dobra, tam. Tyle myślę, że wystarczy. Dobra, najpierw mogłem to tłuścić, no to dobra. Damy tym. To będzie szybciej. No. Teraz szmateks. To nam odparuje. Ach, matko, nie ta kolejność, no ale nieważne. Dobra, merdamy. Pomalujemy. Wiem, że niektórzy przykładają od razu tą matę i przez matę tam malują. Ona niby przysiąka, no. Ale ja wolę tak. Przynajmniej przykleję od razu i będzie z bani. No i dobra. Teraz mata. O. I pędzelkiem tako na bogato teraz tako, Jezu, macie, wszystko marzesz. No. Podoba mi się to. Takie odprężające jest, jak coś się robi takiego. Mamy grubo, kurde, że ma być porządnie, a nie. No i dobra. No i niech to teraz stygnie. Ile to stygnie? 10 minut przy 20 stopniach, a tak przy 10 to może trochę dłużej. Po 45 minutach całkowicie, no takiej temperaturze jak mam dzisiaj, może trochę to dłużej się zadziać. Zobaczymy. Fajnie się tym robi. Kurde, pierwszy raz w życiu robiłem takim czymś. No to dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Jak widzicie, to już wszystko ładnie zaschło. To się tak świeci, ale dotkniemy, to już jest twarde. Dobra, teraz ściągnijmy to. A, proszę bardzo, farba poschodziła, nie schodzi. Jak to wygląda? No trzyma jak złoto. Trzyma jak złe. Teraz to trzeba jakoś postawić i delikatnie potraktujemy to takim czymś. Szpachlówką z włóknem szklanym, ale tylko tak delikatnie tutaj. Tutaj widzę, muszę. Patrzcie, jakie to zastygło, jakie to twarde jest. Delikatnie papierkiem. Jedziemy.
O, proszę, i majster zrobił. Tak to wygląda. Nie pokażę wam z bliska, bo są niedoskonałości, nieważne. Ale wiecie co, i tak będę malował jednak całość. Oczywiście tu gdzie widać, czyli całość, no, generalnie. No ale myślę, że gładziutka, nie ma żadnych przejść. Zmatowię jeszcze całe, ale to przed malowaniem. Teraz trzeba dobrać kolor. Trzeba do firmy jechać, niech dobiorą kolor, bo przecież w tym durnym trafiku nie mogę znaleźć, kurde, kodu kolorów. A zresztą mam taką firmę, która dorabia mi w sprayach. Pod kolor auta wystarczy tylko jedną część, to im zawieziemy i niech dobiorą, prysnę i tyle, i będzie zbanie. Jeszcze zmatowię, mówię, przed malowaniem, ale to jak będę miał farbę. Witam kolejnego dnia. Marcin, no nic nie zrobiłeś. No nie, nic nie zrobiłem, bo byłem dorobić lakier. Słuchajcie, o, proszę bardzo. Taki oto lakierek dorabiają na miejscu, na podstawie właśnie tego elementu dałem panu. Dorobili mi, widzę, że korzystają z firmy K2. Sprayik 400 ml, kosztowało mnie to 60 zł dorobienie i będę mógł sobie to ponaprawiać. Ale zanim to zrobię, chciałem miejscowo malować, nie? Ale oczywiście no stwierdziłem, że to jest nielogiczne to, co chcę zrobić, więc pomalujemy całość. W tym celu usunę tutaj lampkę. O Boże, to Francuzi, jak oni to robią? No czemu to nie wychodzi? Jak oni to kuźwa robią, że to nie chce wyjść? Francuskie gówno. No i dobra, teraz będziemy to... Tego nawet nie będę tu czyścił. Nie chce mi się. A zobaczcie, jak sobie tu machnąłem półeczki, kurczę, eleganckie. Rozebrałem sobie lodówkę, bo miałem taką lodówkę turystyczną, mogliście zobaczyć na moich wyjazdach vanlife'owych na kanale Marce w drodze. Właśnie taką skrzynkę miałem, rozebrałem i akurat półeczki z tego wyszły, więc dobra, tak przy okazji. No dobra, moi drodzy. Zmatowiłem to sobie już. Delikatnie teraz to będę czyścił. No to już jakoś jako tako wyprowadziłem. No nie jestem lakiernikiem, więc będzie jak będzie. Muszę dobrze to wyczyścić teraz. Aha. Teraz miejsca zaszpachlowania sobie pierdyknę podkładem, żeby nie było. Polećmy. Nie no, lepiej jest niż było. Dobra, starczy na razie, żeby mi nie popłynęło zaraz. Dobra, panie i panewki, malujemy tym oto specyfikiem. No i dobra, więcej nie robię. Grupie starczy tak jak jest. No i dobra jest. Może być. Jestem zadowolony. Jutro założę na samochód, zobaczymy jak będzie wyglądać. Witam dnia następnego. Wszystko pięknie wyschło. No i patrzcie. Patrzcie jak to wygląda. O, może być. Tu też takie małe są wryski. No mówię, to ja tego nie robiłem, ale to bardzo dobrze. Będzie komponować się do innych elementów samochodu. Za ładnie też być nie może. Tutaj jakieś zarąbiść. No to zakładamy. Kto popsuł, ten zakłada. Proszę bardzo. Jak to było? Palcem nie tknę. Niemożliwe, złapałem. A tu, z tyłu, aha dobra, pasuje. Kolorowałem dobrze, tylko tu jest stary lakier spłowiały trochę, tu jest taki jakby nowy, jakby to doczyścił, by było to samo. Ale może być. Także kryzys zażegnany, masz szczęście. Teraz ładnie trzeba samochody przestawić, bo biała perła musi tutaj stanąć. A jak? No i tyle. Zobaczcie jak mój stół pięknie wygląda. To będzie taka pamiątka po Renatowa. Teraz jeszcze trzeba przegląd zrobić, bo się kurczę na nieszczęście kończy. No i jutro do Żyda, znaczy do komisu idzie. Niech szuka swojego partnera życiowego, bo ja już mam inną partnerkę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!